Patrz, 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 patrz. Witajcie, witajcie. Witajcie w Paris, naszej nowej podróży nie po Francji, a po Paryżu. I teraz słuchajcie, nasze pytanie jest takie, czy Paryż można zrobić budżetowo, czy Paryż można zrobić na dziko, van life'owo? Zobaczymy, spróbujemy. A my zaczynamy naszą wycieczkę od takiego najbardziej znanego miejsca, już Wam pokazuję, od Pompidou. Słuchajcie, nie będziemy zwiedzać kościołów, nie będziemy zwiedzać muzeów, będziemy zaliczać najbardziej instagramowe i rewelacyjne miejscówki w Paryżu, takie właśnie jak tu widzicie, a jednocześnie pokażemy Wam szereg fajnych, atrakcyjnych knajpek. I już powiem, o co chodzi. My tak naprawdę w Paryżu już jesteśmy jakąś chwilkę, można powiedzieć ponad tydzień. I spaliśmy początkowo na kempingu luksusowo, ale tak nam się Paryż spodobał, tak żeśmy się zachwycili Paryżem, że postanowiliśmy zostać. Postanowiliśmy właśnie zostać na dzikusa i czy jest to możliwe? Przekonacie się sami. A teraz zabieramy Was na obiad. Dlaczego? Dlatego, że przyznaję szczerze, już jest mega późno. Jest taka godzina 16 i my musimy coś zjeść. Rzut oka na Pompidou. Słuchajcie, na Pompidou myśmy byli tutaj bodajże wczoraj, o ile pamiętam. I co ja Wam tu mogę polecić? Wejść tymi schodami na samą górę. Niebieskie wejście. Na samą górę, o dokładnie tam. I tam jest przepiękny widok na Paryż. Przepiękny widok na Paryż. No i oczywiście jest tam knajpa i restauracja. Ale dla samego widoku można wyjść. Żeby nie było, jest to for free. Za darmożkę można i nawet trzeba to zaliczyć, bo miejscówka jest wyjątkowa. Słuchajcie, my jesteśmy w tak zwanej najważniejszej dzielnicy Paryża. Ja nie będę jej za dobrze wymawiał, ona się jakoś Les Halles nazywa, oczywiście to będzie podpisane, bo te francuskie nazwy są dla mnie, że tak powiem, nie do przeżycia, nie do wymowy nieraz. Oczywiście znam takie nazwy jak Pigalle, prawda? Uważaj, kupa. Aha, dzięki. I przede wszystkim też Wam pokażemy takie miejscóweczki, gdzie budżetowo, w miarę budżetowo można zjeść. Wspominasz o ślimakach? Ślimaki? A po ile były ślimaki? Chyba po 6 euro. Dobra, ślimaki są Bo po... to była przystawka. Tak, to jest przystawka. To dlatego co, kosztowała dziwisz się, 6. że to była przystawka? No nie, bo było 6 ślimaków, ale... Jak tam było 5 gram mięsa, białka. Pewno kogoś interesuje, jak smakują ślimaki. Szczerze, nie mam bladego pojęcia, jaki to jest smak. Oczywiście były zaliczone, zjedzone, ale ja miałem ślimaki zatopione w sosie z czosnku, z zieloną jakąś taką papką typu pesto, więc to pesto i ten czosnek bardziej się przebijał jak smak tego ślimaka, ale pewno to o to chodziło. I słuchajcie, ślimak jest gumowaty. To mięsko jest gumowate. Lecimy na jedzonko. Już pokażę Wam, gdzie możemy fajnie, budżetowo zjeść, żeby nie było, bo Paryż jest też miejscami mega drogi. I to słowo mega drogi naprawdę jest niemałe. Czy Paryż jest bezpieczny? Czy w Paryżu jest bezpiecznie? Czy w Paryżu można chodzić wieczorami bezpiecznie? Czy można zostawić tu kampera na dzikusa? Zobaczycie sami. Forum des Halles. To miejsce, ja Wam podpiszę, opiszę. To jest takie miejsce, które musicie sobie zapamiętać. I dlaczego? Dlatego to jest główny punkt przesiadkowy Paryża. Stąd się dostaniecie praktycznie wszędzie. I tu praktycznie można takie
no, spędzić sobie życie w Paryżu i jest fajnie. Zresztą my tutaj często będziemy wracać. Ja Wam teraz pokażę taki myk, bo my podróżujemy w Paryżu metrem dzięki tej karcie. Ona jest akurat ze zdjęciem, myśmy sobie ją tu dużo wcześniej wyrobili i de facto Was nauczymy podróżować po Paryżu, ale teraz, tak jak powiedziałem, idziemy zjeść. To epicentrum jest pod spodem, znajduje się praktycznie przy kinie, bo tu, gdzie jest to metro, oczywiście jest cała galeria, ale Wy się kierujecie do kina i tu, gdzie jest kino, ono jest dosłownie w tym miejscu, tam jest kino i są takie właśnie knajpki. My idziemy na Sushi Way, ale tutaj jest naprawdę z każdej strony taka knajpka, gdzie, uwaga, KFC, tam jest włoska, nachosy, hamburgery, a my idziemy akurat na sushi. Zobaczycie, jak to się fajnie odbywa i zjemy budżetowo. Zjemy dzisiaj sushi budżetowo. Nie, chodź, idziemy, zobaczysz. Gdzie chcesz usiąść? Tu czy tu? No i teraz słuchajcie. Nie, ogólnie zamawia się przez tablecik. My sobie tutaj zamówimy i potem Wam pokażemy, jak to wygląda. No ja Wam powiem, trochę nam zajęło nauczenie się tego ekranu, ale tak naprawdę na tym ekranie wszystko jest na zasadzie obrazków. Jest całe menu do przesuwania. Można sobie poprzesuwać i sobie wybrać, co się chce, prawda? No ja sobie wezmę tak zwane z listy top 10 to coś. Zobaczymy, co to jest. I no, pierwszą taką potrawkę. Którą? Bo nie, no to dobrze, to weźmy inną, bo Adrianka to samo wzięła, więc Adrianka wzięła to samo, a ja wezmę tego. Dobrze, to ja wezmę drugiego, tego z sezamem i awokado. A może weźmiemy całkowicie coś innego? Nie, dobra, okej, to weźmiemy z sezamem i awokado. Okej, dobra. Zrobiliśmy zamówienie na ekranie. Żałuję, że nie pokazałem do końca, ale może coś jeszcze zamówimy i pokażę Wam, jak to się obsługuje. Ogólnie wszystko się obsługuje na tym ekraniku. I najciekawsze jest, że to wszystko przywożą takim pociągiem. Zobaczcie. O, tak. I tu właśnie przyjechało dla mnie piwko. Moje piwko dojechało, proszę, elegancko. Też japońskie, jakby nie patrzeć. I pociąg odjechał do kuchni. Tak, zobaczymy, zaraz przyjedzie ten. Ale teraz musimy sobie to otworzyć. Oho. Przyjechał deserek. Słuchajcie, tu przyjeżdża. Ty masz 14, Adrianka siedzi na 14, ja niestety siedzę na 13. No i teraz, słuchaj, ciekawe, czy jedzie chyba nasz pociąg z żarciem. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, jedzie pociąg z żarciem. Oho, to jest duże. To Adrianki jedzonko przyjechało, bierz. Przyjechało Adrianki jedzenie. Ja powiem szczerze, że to są duże porcje i to jest olbrzymia porcja i szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, bo byśmy to wzięli na pół. Pociąg Adrianki, tak, pociąg Adrianki przyjechał pierwszy, założyła okulary i zaczęła pałaszować. Tak, ale powiem szczerze, że naprawdę my to na dwójkę powinniśmy wziąć tą porcję. Moja ciufa jeszcze tego, ale ja sobie tutaj jakieś japońskie piwko Sapporo. Zobaczymy, jak to smakuje. Oho, tam. No i przyjechał mój pociąg. Zobaczcie, przywiózł takie. Takie mamy tutaj. A co to jest w ogóle? Aha, to jest sushi. Boże, teraz wiesz co, to ty wyszłaś lepiej, bo moje sushi jest takie malutkie, a twoje sushi jest troszkę większe. No i w sumie nasze zamówienia dojechały. Mamy jedno sushi, Adrianki i sushi. To się okazało, że to coś małe to jest lodzik, taki mały. O,
no i 2 piwka. Zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądało. No, zjedzone do połowy, a w połowie zawsze się wymieniamy. Nieraz zdarza się tak, że ja mam mniejszą połowę od Adrianki, no ale tym razem jest po pół, dlatego że jest po 4 rolki na głowę. Dobra, to zacznij od nowa. Spring rolla i tego łososia. Dodajemy go. No i teraz tak, i teraz cyk i już pociąg, i teraz pociąg nam to przywiezie. Leci pociąg z jedzonkiem. Adrianka, proszę. I przywiózł, tak, nasze, chciałem powiedzieć nasze. No, więc sushi w tej knajpce jest zaliczone. Z czystym sumieniem mogę Wam polecić, ale chciałem Wam jeszcze pokazać tutaj knajpkę. To znaczy, wszystkie knajpki są mniej więcej takie same, tak? Wybiera się na ekranach jedzonko i w każdej knajpce macie ekran dotykowy, tak jakbyście robili to w McDonaldzie. Nie, no pokażemy, które knajpy są tutaj i lecimy już na naszą trasę. Słuchajcie, tutaj Berliner jest elegancko, jakie oni tutaj mają jedzonko. Naprawdę pyszne. No niestety te fast foody tutaj górują w Paryżu i nie będę ukrywał, że nie. Wszystko co związane z nachosami, a tutaj są najpyszniejsze pizze i wcale nie drogo. I elegancka włoska knajpka, już taka à la carte. Więc z czystym sumieniem Wam mogę polecić. Kto ma ochotę na KFC, jest po drugiej stronie. Także słuchajcie, tutaj na szybciutko zawsze coś możecie zjeść, jeżeli nie chcecie gdzieś tam mocno przepłacać w restauracjach. My teraz lecimy na metro i już Wam na metrze powiem, jak będziemy się poruszać, a też nauczę Was jeżdżenia metrem, tylko tych nauczę, którzy jeszcze nie wiedzą. Już Wam mówię, jak się podróżuje po Paryżu najłatwiej. Musicie znaleźć sobie taki aparat, w którym się kupuje bilety i mamy 2 rodzaje. Albo doładowujecie karty, albo kupujecie bilety jednorazowe, tak? No i sobie bierzecie taki tikecik, bierzecie sobie Ticket Plus i możecie sobie kupić, pyk, proszę, 2 euro przejazd, tak? Ale powiem Wam tak, tej formy Wam nie polecam. Już Wam pokazuję, my stosujemy taką kartę, karta tygodniowa, tak jak Wam pokazałem, na tydzień i ona jest ze zdjęciem, ją się wyrabia w okienku tam, gdzie jest dyżurny ruchu. Na każdej stacji jest takie dyżurny ruchu. I zasada jest taka, jeżeli chcemy dojechać, bo akurat teraz chcemy dojechać w to miejsce o nazwie Answer, jeszcze raz to znajdę, tak, Answer, i gdybyśmy chcieli tam sobie pójść na nogach, już w to miejsce, gdybyśmy chcieli sobie pójść na nogach, to trasa nasza, jak widzicie, 2 km, 2600, 3,40 minut, ale że sobie wyznaczymy tą trasę, to już wiemy, że musimy jechać metrem 4, tak? Dobra, będziemy jechać metrem 4 i się kierujemy na metro 4. Tu Wam jeszcze pokażę cała mapa Paryża. Ona jest bardzo łatwo zbudowana, bo się wszystko z kolorów, tak, wszystko z kolorów się składa. I na przykład my jesteśmy w tym Les Halles. Musicie zobaczyć, że to jest praktycznie sam środek Paryża, największe centrum przysiadkowe i stąd według tej mapy możecie się dowiedzieć, gdzie my lecimy. My teraz lecimy sobie, zresztą nie będę teraz uprzedzał, ale wiemy, że lecimy metro 4. Dobra. I jeszcze to, co Wam pokażę, to, że bilety możecie kupować, a nawet powinniście kupować aplikacją mobilną, zainstalować sobie ją na komórce i wtedy nie musicie chodzić do tych kas,
tylko sobie tutaj kupujecie. Ja mam kupione w tym momencie jeszcze 4 bilety mi zostało. To kasujecie na bramkach już telefonicznie. Idziemy. Już wiemy jedną rzecz, że musimy jechać metrem 4. I teraz zobaczcie, od razu macie napisane metro numer 4 i teraz będziemy przechodzić. Metro 4 i teraz uwaga, bo jest ważne, chodzi o kierunek ruchu. My idziemy na tamten kierunek ruchu, tak? Dlatego, że każde metro ma trasę wypisaną, a my jedziemy na... No i po weryfikacji nie jest to metro, którym jedziemy. Jedziemy na stację Answer, jedziemy metrem numer 2. Więc okazało się, że już mamy swoją sami pierwszą pomyłkę, a powinniśmy iść na metro numer 2, tak? I teraz będziemy szukać metra 2. Uwaga! No i dobrze, że popatrzyliśmy, bo my będziemy jechać na ten peron i jakbyśmy źle popatrzyli, to byśmy tam pojechali w drugim kierunku. No i dojechaliśmy na miejsce i teraz ja Wam powiem tak, albo wychodzimy na zewnątrz, albo podjeżdżamy jeszcze jeden przystanek metrem. Zobaczymy. No i praktycznie można powiedzieć, że wysiedliśmy z metra, ale żeby wyjść, to trzeba wyjść przez drzwi. Teraz niektóre drzwi są bez biletów, a niektóre drzwi są na bilety. Czyli bilet z reguły kasuje się zawsze tylko w jedną stronę, tak? W jedną stronę, czyli na wejście, a na wyjście już nie kasujemy biletów. Dobra, teraz musimy się przedrzeć przez tą miłą i sympatyczną dzielnicę, tylko musimy zobaczyć, w którym kierunku teraz pójdziemy, bo przyznaję szczerze, że nie mam bladego pojęcia, w którym kierunku idziemy. Dobra, wysiedliśmy na tej stacji i normalnie moglibyśmy sobie jeszcze jedną stację podjechać metrem, ale tak naprawdę przejdziemy się po Paryżu, bo chcę Wam pokazać, jaki Paryż jest naprawdę, tak? Bo było pytanie, czy Paryż jest niebezpieczny i czy tu można się bezpiecznie poruszać. Tak, słuchajcie, jak najbardziej Paryż jest bezpieczny, choć statystycznie ma bardzo dużą ilość kradzieży kieszonkowych. Tak, kradzieże kieszonkowe odbywają się w takich miejscach mega turystycznych, tak? No i de facto ale to jest taka prawda jak w Barcelonie, są kradzieże kieszonkowców, w Neapolu, w Milanie, wszędzie w tych takich dużych miastach zdarzają się nagminnie kradzieże kieszonkowców, ale tutaj w Paryżu nikt do Was nie przyjdzie, nie wyciągnie noża i nie obrabuje Was, nie zabierze Wam, nie napadnie na Was, tak? Wbrew pozorom, mimo to, że ci ludzie mogą wzbudzać Waszą sympatię, naprawdę są to mili i sympatyczni ludzie. I nie wiem, dlaczego jest taka wielka gadanina o tej mega przestępczości i tego. Tu wbrew pozorom, zresztą nie Wam pokażę, bo wejdziemy do takich w cudzysłowie podejrzanych dzielnic i zobaczycie, jak to wygląda. Słuchajcie, to, że jest czerwone światło, to nie znaczy, że jest czerwone światło. W Paryżu naprawdę słowo czerwone światło ma inne pojęcie i inne wrażenie. Wiadomo, to oznacza, czerwone światło w Paryżu oznacza uważaj, może coś jechać. Tak jak mówię, czerwone światło oznacza tylko tyle, że trzeba popatrzeć, czy coś jedzie. Tam jedzie policja na przykład, ale się tym za bardzo nie przejmujemy. I teraz tak, słuchajcie, idziemy w tamto miejsce, tam na górę. To jest miejsce naszej wycieczki, ale pierwszego takiego etapu do tak zwanej białej katedry. Ale zresztą zaraz zobaczycie, dlaczego biała i jakie w ogóle są okoliczności wyjścia tam. Łatwo rozpoznać uliczkę, które prowadzą do głównych atrakcji, bo głównie po nich się poruszają japońscy turyści, to znaczy ci, którzy trzymają komórki w rękach
i wszystko fotografują. No ale zaraz zobaczycie. Coś do picia, dobra, no my musimy kupić coś do picia, ale nie w tym momencie, tylko obok, bo tutaj w tych sklepikach jest cena razy 2, razy 3. To tutaj obok, jak będziemy szli na tą drugą dzielnicę, to tam kupimy. Zresztą tutaj nie ma spożywczego. Nie wiem, czy wy to widzicie tam na samej górze, jaki tam jest mały tłumek, ale to na pewno zaraz się przekonacie. I tak jak ja wam mówiłem, my nie będziemy zwiedzać kościołów, nie będziemy wchodzić do katedr, ani do innych zabytków. Chcę wam pokazać właśnie takie fajne miejscóweczki, które tutaj są, a one są mniej znane wszystkim, że tak powiem. Kto tam potrafi sobie przeszukać informacje o Paryżu, to je namierzy. I będą tak, zresztą nie będą uprzedzał faktów. Wychodzimy tam na górę i stamtąd zaczniemy tą taką główną naszą trasę. Jeśli chodzi o Paryż, Francuzi strasznie uwielbiają odpoczywać na trawnikach. Oni mają bardzo dużo miejsc w centrum z trawnikami i u nich trawnik służy praktycznie do odpoczynku. No i jesteśmy prawie na półmetku i to jest ten taki tarasik, który jest już troszkę wyżej. Z niego jest już ładniejszy widok. Pod nim jest fontanna, gdyby ktoś się chciał schłodzić albo nogi wymyć, umyć, bo może już powinien umyć. O, i teraz tak, słuchajcie, tam na wprost, jak widzicie, jest Pompidou. Na bank to widzicie, bo to jest taki wyróżniający, kolorowy budynek. Tamta czarna łuna to płonący Paryż, gdzieś się pali. A tak naprawdę idziemy już zobaczyć finał tego tarasu, który jest tutaj pod katedrą Sacré-Bleu, którą, cholera, ta nazwa źle wypowiedziana, ale Adrianka ją bardzo dobrze umie, bo ona się francuskiego w szkole uczyła. Ja niestety w szkole się ruskiego uczyłem. Jeszcze jest to ten rocznik, który był rosyjski obowiązkowy. Mam nadzieję, że on mi się nigdy nie przyda, ale już tutaj wychodzimy w to miejsce i zobaczcie, co tu się dzieje. Myśmy jak wcześniej tu byli, to ta łąka z tej strony i ta łąka z tej strony jest zajęta i jak chcecie przeżyć nieziemską atmosferę, to słuchajcie, wieczorem o 20, 21 w to miejsce obowiązkowo. Widoczek stąd, jak widzicie, jest nieziemski. Jest to jeden z najpiękniejszych widoków w Paryżu, jaki jest. Przede wszystkim, uwaga, for free, budżetowo, gratisowo można sobie pooglądać panoramę Paryża. A ja wam z tego miejsca naprawdę mogę polecić to miejsce, żebyście zobaczyli wieczorem. No i teraz też musicie wiedzieć, że to jest właśnie takie miejsce, którym jest potencjalnie rajem dla kieszonkowców. Szczerze, no dla mnie Paryż na razie, jesteśmy już tu trochę, jest mega bezpiecznym miejscem. Nie ma tu żadnych jakichś takich napadów na tle rabunkowym. Nikt nie chciał mnie zgwałcić. Chociaż nie przyznam, prowokowałem parę sytuacji, ale nic z tego nie wyszło. Może już nie ta uroda. No i z Białej Katedry uliczką w bok idziemy tutaj na jeden z najciekawszych takich placyków w tej okolicy. Wchodzimy właśnie w tą właściwą dzielnicę i teraz patrz, co tu się dzieje. Jaki tu jest klimacik. Musicie sami zresztą to zobaczyć. Tu jest przepięknie. I cała ta dzielnica jest właśnie z takiego klimatu, żeby sobie pochodzić, poeksplorować te uliczki, usiąść sobie w takich knajpkach, posiedzieć i wypić piwko. My na pewno z Adrianką gdzieś tu usiądziemy i gdzieś wypijemy piwko. Tu jest ryneczek artystów.
siedzą sobie na tym ryneczku artyści dookoła i sobie malują, rysują portrety. Też musicie wiedzieć, że te portrety mają niejednokrotnie zawyżone ceny. Wszystko zależy od sezonu turystycznego. Ale żeby nie było, taki stolik z takim piwkiem i aperolkiem są już w normalnych cenach i tutaj nie musicie się tu bać, żeby tutaj usiąść. My na pewno sobie gdzieś siądziemy za chwilę, ale najpierw zaliczymy to wszystko, a potem sobie odpoczniemy. I ci malarze, ogólnie ta dzielnica kiedyś powstała jako dzielnica artystów i malarzy. Oni po prostu wszyscy tutaj się gromadzili, kłębili, tutaj mieszkali i żeby nie było, są tu takie sławy, miały tutaj miejsce jak Salvador Dali, nie wiem kto to jest, ale wszyscy mówią, że ktoś sławny. Picasso sobie tutaj też przebywał, a tak szczerze, cała śmietanka taka artystyczna tutaj jest, bo nawet zaraz pójdziemy sobie do kafejki, w której Picasso, Van Gogh i Salvador Dali sobie pili kawkę, siedzieli i rozmawiali o życiu. Więc sami widzicie, jaki jest obłędny klimat w tym miejscu i tak naprawdę można sobie tutaj przyjść i siedzieć cały dzień, zmieniając sobie tylko knajpkę, przeskakując z knajpki do knajpki, bo jest to taka miejscówka, żeby ten. I zwróćcie uwagę, teraz widzicie patrol policji. W chwili obecnej w Paryżu jest cała masa takich patroli, którzy sobie po prostu chodzą, uśmiechają się, klepią sobie piąteczki, witają się z wszystkimi. Naprawdę Paryż obecnie, w chwili obecnej jest mega bezpieczny. A też muszę wspomnieć muszę, że w chwili obecnej my jesteśmy tydzień przed rozpoczęciem olimpiady, więc pewno się domyślacie, że tutaj stan zagrożenia jest mega podniesiony. I powiem Wam szczerze, bardzo dużo głównych atrakcji, przykładowo Louvre, czy wieża Eiffla, czy ten klasztor, ta katedra, co się spaliła, jest zamknięte, po prostu jest zamknięte, dookoła ogrodzone, nie można tam totalnie wejść, tak? Z powodów zagrożenia terrorystycznego, można by to tak było powiedzieć, ale też nie będę siał plotek. Patrolów policji i wojska jest tu bardzo dużo. To miasto jest naprawdę mega bezpieczne. Ktoś powie, że to jest tak tylko i wyłącznie przed olimpiadą. Ale szczerze, można samemu po sobie poszukać w internecie. Ja to też zrobiłem i popytałem się o tak zwaną przestępczość Paryża i przestępczość Paryża po prostu liczebnie chodzi o drobne kradzieże kieszonkowców i one mają wpływ właśnie na to, że to miasto jest niebezpieczne. Ale to nie jest to, że tutaj są morderstwa, strzelaniny, napady rabunkowe czy gwałty. Jak widzicie, klimat w tej dzielnicy jest obłędny, a ja teraz będę... Dobra, jesteśmy w kafejce, do której każdy musi przyjść i każdy musi ją odwiedzić. To jest ta czerwona kafejka Konsul, tak? Adrianka, to jest ta kafejka Konsul, do której my musimy sobie tutaj usiąść i wdepnąć na chwilę. A już Wam powiem dlaczego. Słuchajcie, czy Wy widzicie, że tu wjeżdża autobus? Ja bym tutaj bał się wjechać samochodem, a tu wjeżdża autobus. To jest po prostu dla mnie science fiction. Te uliczki są tak wąskie i tak małe, że no nie, no teraz mnie zatkało.
No i zaliczamy konsul w Szwajcarii, Norwegii. Co to jest za oznaczenie? Kurczę, teraz mi mowa odjęła. Ta knajpa w tym miejscu jest najsławniejsza. Dlaczego? Dlatego, że siedział tutaj Salvador Dali, Monet, Picasso, Van Gogh. Sobie siedzieli, pili kawkę i myśmy też chcieli się poczuć tak jak oni w swoich czasach, tak? Przy aperolku, małym aperolku, przy akompaniamencie paryskiej muzyki. Słuchajcie, klimacik jest obłędny. Zaliczyliśmy restaurację Le Consul, ale przy niej też jest tutaj ta druga restauracja, żeby nie było. Jest ciut elegancka, ciut lepsza, jakieś 5 stopni wyżej albo 9 stopni wyżej, ale że my teraz w tym tygodniu preferujemy tak zwane budżetówka i chcemy zrobić Paryż vanlife'owo, no to wybieramy mimo wszystko te tańsze rzeczy. Ja w ogóle nie rozumiem, jakim cudem ten autobus tutaj się ciśnie. Przecież to jest, zobaczcie, nierealne, a ten młody to nawet nie widzi, że tu autobus wjeżdża, po nogach właśnie by przejechał, tak? Zobacz, jak ona jest duża z tej strony. O, jesteśmy na instagramowej uliczce, zresztą już możecie widzieć miliony ludzi, którzy tutaj sobie selfiki strzelają. My sobie teraz przejdziemy kolejną właśnie uliczką. I teraz mam taki dylemat, bo wiem, że jak my pójdziemy w tamtą stronę, to nie zobaczymy tego, co tutaj jest w tej stronie. Czekajcie, bo tu wszędzie robią sobie zdjęcia, ale pokażę Wam, jak to wygląda. Różowy domek. Dobra, my idziemy teraz w tamtą stronę, bo tam coś jest. Żeby to nie było tak, że wiatraki są tylko i wyłącznie w Holandii. Teraz akurat mamy tu pod słońce, ale spróbujemy go namierzyć. Zobaczcie, normalny holenderski wiatraczek. Ja już mówię holenderski, bo wszyscy są przyzwyczajeni. To oczywiście wycieczka z jednej strony, wycieczka z drugiej strony. My próbujemy się przed nich przebić, no ale jest to kolejny taki punkt fotostopik, gdzie można sobie... Adrianka, tędy idziemy. Przez taką wąską uliczkę teraz będziemy przychodzić, ale to jest taki kolejny fotostopik, do którego warto... Nie, tędy. Tu musimy się przebić. Sorry. Schodząc z góry, stamtąd od tej katedry białej, jesteśmy na takim nijakim placu Emilii, bo on tak naprawdę jest nijaki, ale oczywiście tutaj jest jedna grupa turystyczna i on coś tam tłumaczy, ten gość macha rękami, no to mówię, o co chodzi z tym placem. Tutaj sobie siedzą chłopaki i rozpracowują wodę mineralną i chodzi o ten zielony budynek, który tu widzicie. Słuchajcie, ten zielony budynek, który tu widzicie, to jest pracownia Pablo Picassa. Pracownia Pablo Picassa, w której on stworzył jeden ze swoich najsłynniejszych obrazów Damy z Avignon. Taka ciekawostka na naszej trasie. A naszej trasie gdzie? My teraz idziemy, zresztą zobaczcie sami, gdzie my teraz idziemy. Po drodze jeszcze na dół, tak z ciekawostek, zobaczymy, jak tu nieruchomości są. 450 000 euro, 36 metrów kwadratowych. Milion za co? Kurczę, nie wiem za co. Na ten, ale tam mamy 460 000 euro za 43 metry kwadratowe. Słuchajcie, 700 000 euro, 700 000 za 66 metrów kwadratowych. A tutaj w tej kamienicy tu mamy 570 000 euro za 56 metrów kwadratowych. Tu mamy taki piękny pokój z widokiem na jakąś fabrykę. Słuchajcie, 1 700 000 euro za 127 metrów i uwaga, ekskluzywny apartament 45 metrów. Apartament, słyszycie? Apartament ekskluzywny 45 metrów. Grubo, co? Za 600 000 euro. Ekskluzyw tam pisze. No. Dobra, starczy
może następnym razem. My, tak jak przypominam, my dzisiaj mamy wycieczkę budżetową i chodzimy, że tak powiem, o wodzie mineralnej. Przemieszczamy na piechotę zakątki Paryża, te najciemniejsze, ale też chcemy właśnie, już idziemy teraz do tego miejsca faktycznie docelowego. Czy będzie fajne? Myślę, że tak, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, jeśli chodzi o te knajpiki, to my zaraz tam pójdziemy, ale za chwileczkę. Jedną momencik musimy się cofnąć do tyłu, Adrianka. Cofamy się dosłownie kawałeczek i już Wam pokażę miejscóweczkę, do której żeśmy tutaj draulowali prawie że pół dnia. Czy Wam będzie się chciało? Nie wiem, ale my chcieliśmy to zobaczyć na własne oczy. No i dobra, i słuchajcie, no i jesteśmy tutaj. Jak widzicie, już możecie poczuć klimacik tego miejsca, co tu się mniej więcej dzieje. Taki totalny chillaucik. Oczywiście szwadron policji jest i pilnuje tego luzu. Ale zaraz się dowiecie, dlaczego żeśmy przyszli. Nie dla tej Edith Piaf, która tutaj stoi na środku placu i ma koncert dla ludzi. Edith Piaf bardzo często tutaj przyjeżdża i koncertuje. Tak, po prostu. Ale my idziemy tutaj. O, zobaczcie. I oto jest. I co Wy na to powiecie? Thank you. I co wy na to powiecie? Co Ty, Adrianka, powiesz? Jak Ci się to podoba? Widzicie to niebieskie? Dobra, już Wam mówię, to niebieskie. To niebieskie jest to ściana, na której w 200 językach świata, tego, może i nie tego, jest napisane kocham Cię. Genialnie to ktoś wymyślił, powiem Wam szczerze. Jest tu też napis kocham Cię, mamo. Jest tu taki, także genialny. My sobie tutaj zaraz zrobimy fotostopik. Oczywiście fotostopik przy tej ścianie musi być, zdjęcie pamiątkowe. Ale właśnie my Paryż zwiedzamy dla takich miejscówek, jak Wam teraz pokazuję. Takie małe, pikantne miejscóweczki i właśnie takie naturalne życie Paryża, gdzie sobie ludzie siedzą, chillautują się bez żadnej spiny, bez niczego, tak? Ja to tak nazywam totalny luz w pupie. Krótki fotostopik i lecimy na następną atrakcję, a tą atrakcją już też jest mega topowa, ale zanim do niej dojdziemy, bo można powiedzieć, już pewno wiecie o co chodzi, to przejdziemy do niej znowu takimi fajnymi zakamarkami z pięknymi, cudownymi restauracjami i kafejkami. Sami zobaczcie, jaki Paryż ma klimacik. W ogóle jak to wygląda. Taka knajpeczka. Tu się po prostu przychodzi, usiąść i sobie człowiek siedzi. I to słuchajcie, przy zwykłej Pepsi. Zobaczcie, przy zwykłej Pepsi sobie tutaj ludzie siedzą. Naprawdę nie trzeba nie wiadomo ile hajcu wydawać, bo można sobie wziąć lampkę Aperola, lampkę wina lub jakieś piwo. I teraz uwaga, piwo w Paryżu 5 euro. Więc to nie jest jakaś tam tragedia, pod warunkiem, że nie mamy, że tak powiem, naszych korzeni i nie musimy walnąć 5 piw na siedzenie. Ja nieraz tak, muszę, nie będę go przekrzyczył. Tu jest chyba karaoke, tak, tu jest chyba karaoke, dobra, a tu jest Lincoln.
Słuchajcie, jesteśmy na najsłynniejszym skrzyżowaniu. Jak już możecie zobaczyć, jak tutaj w ogóle co tu się będzie zaraz działo, jak tutaj ludzie stoją, oglądają. My musimy udać się na przejście, a przejście jest tam jest przejście. No i słuchajcie, trochę mamy słońce w plecy, ale to zaraz się tak odwrócimy, żeby to słońce było i żebyście zobaczyli, gdzie żeśmy doszli. No musimy, tam musimy pod drzewa. Oczywiście najlepszy fotostop jest z tego miejsca. Z tego miejsca, jak już widzicie, to jest ta miejscówka. Wszyscy robią z tego miejsca zdjęcia. Najwięcej zdjęć na świecie pochodzi z tego miejsca, można powiedzieć. A my jesteśmy na Moulin Rouge, tak? Tu po prostu przyjeżdżają autokary wycieczek. No, jak widzicie, jest torpeda. Mamy niby zielone światło, ale jak tu jest zielone światło w Paryżu, to ja mu nie ufam tak za bardzo. To nie jest zielone światło w Polsce, wierzcie mi. No i teraz tak, to miejsce Moulin Rouge, mam nadzieję, że jestem w stanie Wam pokazać na przebitkach, jak wygląda to w nocy, bo tutaj się przychodzi w nocy, a nie w dzień. W dzień nie ma tego klimatu, co w nocy. W nocy jest taki istny Las Vegas, tak? I teraz z tej miejscówki idziemy znowu na kolejną atrakcję paryską, spacerkiem na Pigallaca. Słuchajcie, i dotarliśmy na najsłynniejszy plac Pigalle w Paryżu. Jak to mówili? No najsmaczniejsze kasztany są na placu Pigalle. Jakoś tak to było, ale zwał jak zwał. Tam jest McDonald's, żeby nie było. I kiedyś to był plac burdeli. Normalny, najzwyklejszy. Cały Pigallac był ulicą Czerwonych Latarni. Niestety Idziemy na loda? Tak, oczywiście idziemy. Tak, spróbujemy, zobaczymy. I teraz mowę mi odjęło, że tak powiem, bo Adrianka mnie na loda zaprosiła. Słuchajcie, lecimy teraz na Les Halles. Za nami jeszcze ostatni rzut na Pigallaca, a my teraz wyznaczymy drogę do Les Halles. I teraz mniej więcej pokażę Wam też, bo to jest... Pokażę Wam mniej więcej, gdzie my jesteśmy w tym miejscu, a musimy się dostać właśnie na to centrum. Więc wyznaczamy trasiejkę, bierzemy sobie transport publiczny, zaznaczamy i w transporcie publicznym bierzemy sobie, zobaczcie, od razu Wam ceny podaję, że 4 euro przejazd, 4 euro, 4, ale pokazuje, że będziemy jechać 2 razy metrem. I teraz w tym momencie klikamy sobie i mamy tak. Możemy iść na nogach na jedną linię albo sobie przejechać jedną linią i na tym. Ale my w tym momencie sobie zrobimy, na nogach będzie szybciej, przyznałem szczerze. Czy jedziemy metrem? Dobra, to jedziemy metrem. Dobra, słuchajcie, więc mamy M2 i M4. Lecimy. I teraz zobaczcie, trzeba na czerwonym, u nich przechodzi się ostrożnie, ale idąc na czerwonym najczęściej mi się strasznie podoba ich czerwone. Po prostu ich czerwone, tak jak mówiłem, oznacza przechodź ostrożnie. Dobra, lecimy na metro. Co? Jedna stacja Blanche. Czekaj. Tu. Gdzieś, bo idziemy na 4, na Barbès. Muszę Wam jedno powiedzieć, że niektóre ich stacje metra naprawdę są fantastycznie zrobione. Ta jest taka klasyczna, ale niektóre w środku wyglądają mega torpeda. No słuchajcie, myśmy wylądowali na Les Halles, czyli praktycznie w miejscu tego startu naszego dzisiejszego.
I teraz chcę Wam pokazać tą dzielnicę już w nocy, jak wygląda. Dlaczego w nocy? No bo jest już taka pora, uwaga, 21:15. Niby trochę jasno jest, bo tu słońce zachodzi o 22:00, gdzieś tak będzie ciemno, ale zobaczycie, jak wygląda Paryż nocą. Paryż nocą. Czy Paryż nocą jest bezpieczny? Sami się zaraz przekonacie. Słuchajcie, jesteśmy w dzielnicy, gdzie ona jest podzielona na taką, powiedzmy, ekskluzywną i powiedzmy mało ekskluzywną. To wszystko w tej dzielnicy jest. I zobaczycie, jakie tutaj jest życie wieczorne. Francuzi bardzo podobnie jak Włosi i Grecy wieczorami chodzą do knajpeczek i do restauracji. Ale tutaj w przeciwieństwie do Włochów i Greków nie chodzą całymi rodzinami, a parami. Oni, można powiedzieć, że Francuzi chodzą na takie lampki wina, jak tu widzicie, na aperolka, na piwko. Zresztą sami się zaraz przekonacie. A ja w międzyczasie, pokazując Wam tą część miasta, powiem Wam takie najważniejsze protipy na Francję. Dlaczego? Na Paryż. Dlatego, że tak jak mówiłem, jesteśmy już tu ponad tydzień i coś żeśmy tam liznęli. I teraz tak, do Paryża nie ma po co zabierać rowerów. Wierzcie mi, odległości są tak duże, że po prostu byście się zajechali. Oczywiście cały Paryż można przejechać rowerami, jak się ma, nie ma problemu, bo to po prostu są sami rowerzyści. Królują tu też skutery. Jeżeli ktoś ma skuter, to może sobie zabrać skuter do Paryża i faktycznie już skuterem troszkę lepiej jak rowerem przemieszczać się po całym Paryżu bez problemu. Można skutera, tutaj nikt nie ukradnie. Zresztą widzicie, skuterów jest tu cała masa. I teraz najlepiej po Paryżu jeździ się tą linią miejską, metrem, rerem i trolejbusami. To jest po prostu petarda, oszczędza się dużo czasu. Myśmy, że tak powiem, dzisiaj bardzo późno wyszli, bo wyszliśmy po 15:00. Jak widzieliśmy, pojechaliśmy na Pikelaka, na Moulin Rouge, pojechaliśmy na Białą Katedrę, Sacré-Cœur, Adrianka mi podpowiada, bo ona francuski to ma opykany, z racji tego, jak mówiłem Wam, w szkole się uczyła, a ja, jak mówiłem, w szkole się ruskiego uczyłem. I powtarzam, mam nadzieję, że mi się nie przyda. I jak widzicie, idziemy sobie taką zwykłą, najzwyklejszą w świecie uliczką, bo to nie jest żadna jakaś topowa ulica w Paryżu, po prostu uliczka, jak sobie ludzie tutaj siedzą na drinkach. I teraz tak, u nich jest taki zwyczaj, że się, można powiedzieć, zamawia się aperolka, zamawia się jeden drinek, jedno piwko, no i się przy tym siedzi cały wieczór. Oni nie mają naszego polskiego zwyczaju. Tutaj są kawiarnie, nie są restauracje. Ale u nas, jak Polak przychodzi do kawiarni, to 5 piw musi obalić. Tak. Takim naszym polskim zwyczajem. U nas w kawiarni trzeba z 3 piwa to tak wziąć na łeb. Ja im liczyłem aperole i w ogóle cały czas patrzę im na stół, co jedzą, co piją. Idę sobie tak jak teraz, idę z Wami i sobie patrzę im po stołach, czy oni tam tak udają, czy nie. No niektórzy udają, bo mają wodę. I uwaga, a propos wody. Woda w Paryżu jest w restauracjach za darmo. Nie gazowana. I za darmo, nie gazowana, oczywiście nie gazowana woda. I cokolwiek zamawiacie, mówicie poproszę wodę, to dostaniecie całą karafkę kranówy. Dlatego, że w Paryżu wszyscy piją kranówę i to jest normalne. Pewno zobaczycie na stołach takie dzbanki. Tutaj będzie widać, mają dzbanki z wodą. Siedzą, czekają.
to w oczekiwaniu na jakiś tam posiłek, na danie, kelner doskakuje od razu z kubanem wody, z taki litr wody przynosi. Z jednej strony jak człowiek wypije ten litr wody, to już po prostu mu się potem nie chce jeść, ale to jest fajne. O, widzicie, tu stoją takie karawki z wodą. I tak jak mówiłem, bez względu co zamówicie, woda nie jest liczona. Fajnie. Niestety my w Paryżu, mimo to, że byliśmy tydzień czasu, dla nas było to stanowczo za krótko i chcieliśmy zostać jeszcze, stąd nasza przedłużka na Dzikusa. Ja Wam jeszcze nie pokazywałem tego miejsca, ale jutro Wam pokażę miejscówkę, na której jesteśmy i Wam ją tam opiszę. Zresztą jak się z niej podróżuje po Paryżu. Jest spoko. No i kontynuujemy nasz wieczorny spacer ulicami Paryża, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda takie zwykłe nocne życie. Nie od strony Louvru, nie od strony muzeów, Galerii Pompidou, czy zwiedzania bazyliki, ale od tej takiego Paryża nocą, tak? Proszę, czerwone światło i lecimy teraz. Ja już to wyczułem. Nauczyłem się w ciągu tygodnia, kiedy na czerwonym można iść, a kiedy nie można iść. I teraz zaraz zobaczycie, co tu się będzie działo, bo naprawdę mnie Paryż zaskoczył. Zaskoczył mnie właśnie takim luzem w pupie, takim po prostu, żeby nie było, słuchajcie, Francuzi są tak życzliwi i tak mili, że głowa mała. Naprawdę przemili ludzie, przesympatyczni. Oni po prostu przepraszają za cokolwiek, od razu mówią przepraszam. Pani w metrze dosłownie, pani otarła mnie żakietem i ona już bardzo mnie przepraszała, że otarła mnie żakietem. Słuchajcie, kontynuujemy naszą wędrówkę i teraz zobaczycie, gdzie my teraz tu idziemy. Zobaczcie, jakie tu są rzesze ludzi. Tam jest oczywiście ten budynek metra, z którego się wysiada, a tutaj wchodzimy. Z przodu mamy, jak to Boże, Pompidou. Także myśmy dzisiaj zaczynali od Pompidou i znów jesteśmy tutaj przy Pompidou, a chciałem Wam pokazać nie tą ulicę, tylko następną, no musimy się wrócić. Powiem Wam, że nieraz się gubię, mimo to, że tutaj się szlajamy wieczorami, chodzimy sobie, oglądamy. Uwaga, żeby nie było, w Louvre też byliśmy. Na rondzie de Gaulle'a też byliśmy, no ale dobra, zabierzemy Was jutro na rondę de Gaulle'a, bo jest tam, zobaczycie. Pod wieżę Eiffla jutro też zobaczycie. Tylko chciałem Wam tak pokazać, że Paryż to nie tylko muzea, a przede wszystkim właśnie takie luźne życie i nie ma czegoś takiego, że Paryż jest niebezpieczny. Nie ma czegoś takiego. Słuchajcie, Paryż naprawdę jest mega bezpieczny. Jesteśmy już koło 22. Tu sobie wszyscy chodzą. Nie ma żadnych jakichś tam ekscesów. Mało tego. My nieraz żeśmy wracali o pierwszej na bazę, żeśmy wracali. Po nocy chodzili. To nie wiem skąd w ogóle taka fama o Paryżu, że jest tu mega niebezpiecznie, tak? Zobaczcie jakie tu są klimaty. Cała masa ludzi. O, i tu jest ta kubańska knajpa, o której Ci mówiłem. Tu jest taka kubańska knajpa. Trąci Kubą, ale tak naprawdę trąci Kubą tam w środku. I sami Kubańczycy sobie tutaj siedzą. Widziałem jednego o odmiennym kolorze, tak. Widziałem jednego o odmiennym kolorze skóry, aniżeli kolor ciemny. Niestety był kelnerem. O,
Ale teraz takie czasy. I teraz słuchajcie, tu jest totalna budżetówka. Tu jest totalna budżetówka. Najtaniej można zjeść w tym właśnie miejscu i posiedzieć. I teraz miejsca naprawdę, jak widzicie, wszędzie bardzo od dłuższego czasu idziemy. O, jest nawet policja, sobie przechadza się. Od dłuższego czasu się spacerujemy tędy, chodź. Albo nie. Ja się teraz pogubiłem. No stoisz na środku. Tu. No jeszcze kawałek tu pójdziemy i na dzień dzisiejszy będziemy kończyć to. Aha, i teraz słuchajcie, jeśli chodzi o policjantów, o zobaczcie, to jest ulubiona knajpka Adrianki. Ona zawsze tu każdego wieczora żeśmy przesiadywali w tej knajpce. Strasznie. Nie wiem, co jej się tu podoba. Może klimat, może muzyka. O, moje Adrianki. A ja siedziałem w tej knajpie obok, w tej, tutaj, z Angolami, tak? O, tutaj są tego. Ja nie zauważyłem, żeby oni mieli czarne skóry. W ogóle nie zwracam uwagi na orientacje narodowe. O, ta knajpka, w którą w dzień żeśmy też okupowali, tutaj jest w tym miejscu. Także słuchajcie, my praktycznie, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy kończymy vloga w tym miejscu i w tym klimacie, ale to jeszcze nie koniec. No chyba, żeby coś jeszcze fajnego się wydarzyło, to jeszcze dzisiaj Wam go pokażę.